Coś kicało chyba. Nie, pies chyba jakiś. Generalnie nasz przedostatni dzień w Krakowie i chyba przedostatni w Polsce. Myślę, że jutro wyjedziemy. W zasadzie ostatni w Krakowie na pewno, ale możliwe w sumie, że dojedziemy do Kowna. Więc czeka nas teraz Litwa, Łotwa, Estonia, Prom i Finlandia z ilością śniegu zapewne podobną, biorąc pod uwagę, że w Helsinkach jest 6 stopni. No. Całkiem możliwe, że to są w ogóle te same opady, które oni mają w tym momencie. Prawie na pewno. Zero mózgu w tym się. Super! Zbieranie kupy z cukiernicami w tle. Tej scenerii na sranie wybrać nie mogła. Jeden z bardzo niewielu razy, kiedy widziałem rynek tak pusty. To się nie zdarza. Czyli moje wspomnienia z rynku to jest godzina, owszem, 4 nad ranem, ale full pijanych ludzi. A teraz absolutnie nikogo. I to jest fantastyczne. To jest absolutnie jedno z moich ulubionych zajęć, odkąd mamy vana, czyli znoszenie tu zakupów i wpakowywanie ich na miejsce. To jest coś, co robi mi absolutnie dzień. To jest nasz oficjalny wyjazd w trasę. 18:30. Jak zwykle perfekcyjny timing. Mieliśmy wstać o 10:00, wstaliśmy o 14:00. Faktycznie do 6:00 załatwialiśmy rzeczy. Ale nie tak, że o 4:00 byliśmy na spacerze na rynku. Tylko się nie przydarzy znowu To to, prawda. że na rynku będzie tyle śniegu, że będzie można robić aniołki pod Tak, cukiernicami. Krystian fantastycznie się bawił. Mamy pieczarkę. Dzień dobry. A, że liczę, bo to widział też. Jasne. Do Finlandii. Polacy obydwa? Tak. Dziękuję bardzo. Miłej nocy. Która jest godzina? 5:30. 5:30. Zajebiście. Dotarliśmy na miejsce w Kownie i robię nam jedzenie na jutro. 5:30 to jest fantastyczna pora, żeby robić obiad. Bo to chyba będzie obiad. Co będzie, to będzie. Przy przekraczaniu granicy zatrzymali nas, wzięli nas na bok. Nie tylko nas, wszystkich po kolei. Tak, wszystkich po kolei. Krystian mówił, że pytali się, czy jesteśmy oboje Polakami. Bardzo rzadko nam się w ogóle zdarzało, żeby nas na granicy zatrzymywali faktycznie, a jeździliśmy tą trasą bardzo, bardzo, bardzo regularnie. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek nas prosił o psie paszporty. I to dosłownie nigdy, skąd podróżujemy. Oczywiście wozimy paszporty, wszystkie szczepienia mamy aktualne, ale nigdy nam się to jeszcze nie przydało. Plusy bycia tatuatorem, rękawiczki everywhere. Uwielbiam. Ale ryb się będzie marynować. A pieski są martwe. Kierowca też. W ogóle mamy takie cool pojemniki. Można je ścisnąć po prostu. Elegancko wcisnąć z lodówki. Ekstra. Znalazłem swoją sztućcę w legowisku psa. Okej. Dobra, która jest godzina? 5:40. No to chyba nam wystarczy. Trzeba iść kiedyś w spanko. Z naciskiem na już. Jak zrobiliśmy ustawiony budzik? Na 11. A która jest? 16. Nie mam bladego pojęcia, jak to się wydarzyło, ale musimy wstawać. Koniecznie. Wstałem tylko na leki swojej, żeby wsadzać. Chociaż leki dostaliście wszyscy. Dobra, wstajemy. Dzień dobry. A my nad Niemnem spaliśmy dzisiaj. Pieski poszły. Jest fotel. Wcale nie jest tu czysto, w sensie w ogóle nie jest tu czysto.
Jest właśnie fotel tam za tą górką, nie wiem czy to stąd widać, jest pełno papierów, pełno niestety ludzkich główien. O Jezus, wlazła do wody. Nie spodziewałem się nic innego po niej. Co się cieszysz? Coś mi cały czas brzęczy nad głową. Jak siedzę w kabinie, cały czas słyszę, jak coś brzęczy. I chyba znalazłem przyczynę. Tu jest taki cyncel metalowy. Nie wiem, czy mikrofon to łapie, ale ja mam ten dźwięk cały czas nad głową. Więc trzeba się tego pozbyć, bo oszaleję. Jas. Czyli to było to dziadostwo cały ten czas. Nie mam pojęcia, to jeszcze był poprzednim właścicielu. I już. I do śmieci. Co się stało? Cała kawa się sypała. Chcesz taką porcję? No, cały zlew kawy. Jak dolejesz tam wrzątku, to będziemy mieć naprawdę dużą kawę. To prawda. Poka Oreła. Oreo. Teraz w montażu wstaw te dźwięki Ameryki. Tak. Ale to jest, słuchaj, Oreo Intelligent. Ten Oreo, ja go kupiłem w liceum w Musisz go jakimś zaprezentować. Tesco czy gdzieś do noszenia po prostu. Chodziłem w tym do szkoły, jak jeszcze był w dobrym stanie, więc A kiedy chodziłeś do szkoły? 10 lat temu byłem w liceum, więc Straszne, nie? no. Zatrzymaliśmy się właśnie na siku i znaleźliśmy stację, która jest wyłącznie dla elektryków. Tutaj wszędzie są tylko i wyłącznie stacje do ładowania elektryków, a tu w środku jest mnóstwo foteli, generalnie takiej przestrzeni do siedzenia sobie i odpoczywania, kiedy twój samochód się ładuje. Już widzę, że ktoś mi ukradł miejsce. W ogóle fun fact, ostatnim razem jak spaliśmy na tej stacji, to w ogóle jeszcze nie mieliśmy zabudowy w wanie i wszystko na pace było z przeprowadzki, więc spaliśmy sobie w szoferce, na podłodze i na fotelach, co nie było jakoś wybitnie komfortowe, ale nie mieliśmy wyjścia. Dobra, czas się zabrać za obiad. Będę dzisiaj robić tą rybę, którą wczoraj marynowałem. Będę ją robić w airfryerze. Zaraz wstawię ryż. Pewnie to jest zaskoczenie dla wielu z Was, że mamy airfryer w wanie. Tym bardziej, że to jest 1500 watów, więc to jest odrobinę za dużo dla naszej przetwornicy. Mamy 1800 łącznie, natomiast on nam w piku pobiera trochę więcej, więc nie możemy go nigdy puścić na pełną moc. Na pewno zupgrade'ujemy kiedyś przetwornicę, żeby była większa. Natomiast jak nie przekraczamy 160 albo 70 stopni, to wszystko jest git. Nie wywala żadnych korków, wszystko działa. Więc zapraszam do gotowanka. O, jeszcze jest kultywacja. No bo rybka.
Test na żywo. Uważaj, bo gorące. Ale imbirowe. Dobra. Approved. To ja też spadam jeść. Mamy tyci awarię. Świecili nam światłami po drodze, że mamy lampę za wysoko, więc musimy ją obniżyć. Więc zaraz się do tego zajmiemy. Krystian właśnie poszedł po klucze, zaraz będę w tym grzebać. Trzymajcie kciuki. Co robisz? Reguluję dziadostwo. Dziadostwo regulujesz. Tak. Świętujemy sukces, bo udało nam się wstać o w miarę ludzkiej godzinie. Zaparkowaliśmy gdzieś pod Tallinem i bardzo zastanawiamy się, skąd tu tyle ludzi. Zaraz wam pokażę, ale jak przyjeżdżaliśmy, nie było tutaj absolutnie nikogo. To jest w ogóle parking pośrodku niczego. Tu jest jedynie pole do disco golfa. Czy tyle ludzi przyjechało grać w disco golfa w piątek rano w zimie? Nie mam bladego pojęcia. Zaraz to zweryfikujemy, albo i nie. No słuchajcie, tak, okazuje się, że naprawdę ludzie przyjeżdżali tutaj w zimie grać w disc golfa. I w ogóle czujemy się strasznie nielegalnie, że stoimy w ten sposób, bo okazuje się, że jest parking. No ale jak przyjechaliśmy, nie było nikogo, nie było też żadnych linii, więc musieliśmy stanąć tak. Ale tak, tam macie panów grających w disc golfa. To są kosze do disc golfa. Kosze do disc golfa wszędzie. Ja nie wiem, co mam zrobić. Może się tam zapytamy. W ogóle wyglądaliśmy na takich trochę zagubionych we mgle, ale zwykle, kiedy wypływaliśmy z portu w Tallinie, wypływaliśmy z portu pasażerskiego. Teraz jest pierwszy raz, jak wypływamy z portu cargo i na wjeździe nie czytało nam w ogóle tablic rejestracyjnych, więc nie wiedzieliśmy, gdzie jechać. Musieliśmy podejść do punktu informacyjnego i się dopytać, gdzie jechać. Ale wszystko wiemy. Odbywa się to dokładnie w ten sam sposób, który odbywało się w porcie pasażerskim, z tą różnicą, że nie czytało nam poprawnie tablic. That's all. No na to, że żadne bramki nie chcą nas szczytywać. Wszystkich nie chcą. Czy po prostu tu trzeba się zatrzymać? Okej, w tym porcie jest jednak inaczej niż w reszcie portów. Może to chodzi o to, że jak jedziesz 10 km na godzinę, to jesteś w stanie wyłamać tą bramkę. Że naprawdę masz się nie zatrzymywać. Co mam zrobić? Chyba czekać. O! Udało się. Dawanie wolę pasażerskie. No, w pasażerskich jest obsługa wszędzie i ci pokazują, gdzie jechać, gdzie stawać. Czy my mamy jechać z... No właśnie, tu nam nikt nie powie. O, pan pokazuje. Tu jest bardziej stresująco. No... Hello. Customs authorized documents, please. Passports, driver, something declare alcohol, cigarettes. Yeah, sure. Go to Finland, yeah? Yes. What to do? I work for like 3 weeks. Prescribed medicals, do you have any? Yes, like we have few. For what do you use it? Dają nas leki na receptę i to jest w zasadzie pierwszy raz, kiedy o nie pytają, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jedziemy przez cargo i właśnie bardzo dużo rzeczy można przewozić i łatwo je można przewieźć. Pokazuję moje leki i czekamy, co nam więcej powiedzą.
The old prescription is for the same medicine. Okay, that's all. Thank you. No, też mi tak ręce zmarzły. W ogóle mam takie suche strasznie. Też natychmiast jak podjechaliśmy, się zmieniła wilgotność w powietrzu. Od razu mi Jak taki popękały staruszek. wszystko, no. Pamiętasz, że mi w Finlandii. Co? Staruszek? A następnym razem jedziemy przez pasażerski znowu. Tutaj jest stresująco. A na tym tak nie trzeba. Na zwykłym. Nie, zdecydowanie tak nie trzepią. Raz nam się zdarzyło, że nas kontrolowali Też w na Tallinie. pasażerskim. Otworzyli bagażnik, puścili latarką. Tyle. Ale ogółem Estonia częściej kontroluje niż Finlandia. Jak tak To jest jeździliśmy. zaskakujące. No, Pierwszy raz jak No. jechaliśmy do Finlandii, to nie chcę tutaj zapomnieć. to było w trakcie pandemii, więc kontrole były dużo bardziej restrykcyjne, ponieważ Finlandia miała zamknięte granice całkiem. I jak się przeprowadzaliśmy, to wzięli nas do budynku, do urzędu celnego i nas przeszukiwali tak porządnie. Musieliśmy zdjąć ubrania. W sensie nie całkiem. Tak, nie do naga. Chcieliśmy złożyć wszystkie nasze rzeczy w depozycie. Poszli nas właśnie przeszukać i strasznie się w ogóle wtedy zestresowaliśmy, bo nie dość, że to była nowa sytuacja, przeprowadzka, jakby cały ten przeprowadzkowy, Mieliśmy psy i koty w samochodzie. tak, cały rozgardiaż. W dodatku pan poprosił, pan celnik o kluczyki do samochodu i jak powiedzieliśmy mu, że mamy tam 2 psy i 2 koty i jakby miej na uwadze, to w ogóle jakby nie było żadnej odpowiedzi i też o tyle to było ciężkie, że Finowie nie żartują sobie. Estończycy też zresztą. Estończycy też. Ale ta pani się próbowała lekko uśmiechnąć. Patrzyła na swoją Tak. wewnętrzną. Ale w Finlandii naprawdę to było straszne. My się uśmiechaliśmy do nich, próbowaliśmy jakoś rozładować sytuację, bo byliśmy piekielnie zestresowani. A pan był jak? No. I patrzył na nas takim służbowym wzrokiem. Byliśmy przerażeni. Później się okazało, że na szczęście nie poszli sprawdzić tego samochodu, więc psy nie były zestresowane, koty były okej, ale my byliśmy tak przerażeni, że Traumatyczne. to było traumatyczne, że jak jechaliśmy z powrotem, jak jechaliśmy na miejsce do Nokii, bo mieszkaliśmy w Nokia, 2 godziny drogi, całą tą drogę przejechaliśmy w absolutnej ciszy. Próbowaliśmy dojść do siebie i zrzucić wszystkie te emocje. Chciałem się kawę napić, ale taka adrenalinka wyszła i stać że nie potrzebuję. Nie zażyłem suplementów. Doimy przecież na razie. Nie będę przy niej brać żadnych leków. Jeże mi usypia na kolanach. Foka. Jakie ma fałdki. No usypia piesek. Ja wam w ogóle nie nagrałem, jak przejeżdżamy przez bramki, ale to dlatego, że byłem wtedy bardzo poruszony, wróciłem z toalety i przeżywałem, że mężczyźni nie myją rąk. I to jest kurwa obrzydliwe. Niech ktoś im powie, albo ich po prostu... jak można iść do pisuaru, złapać swojego laka śmierdziela i później dotknąć klamki. I ja stanąłem przed tą klamką, bo przede mną właśnie typ skończył i poszedł otworzyć drzwi. I stanąłem przed tymi drzwiami i nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie miałem pojęcia, co mam zrobić. Wiedziałem, że na tej klamce jest jego ale będę musiał wypikać. Obrzydliwe. Teraz zjeżdżają z promu, więc zaraz będzie nasza kolejna wjazd. Jedziemy. Pieski zostają w samochodzie. To nie jest ich pierwsze rodeo. Tak, zostajecie, wrócimy po was. Obiecuję, że wrócimy. No i samochód zostaje na pokładzie. Tutaj mamy plakietkę, że pieski są. Pieski zostają. Jedziemy ku górze. Co przeżywasz? Nie wiem, 2. Będziemy zwiedzać, czyli co zawsze robimy. Tak? Tak daleko, 2,5 godzinki, nie? Chyba 3. Wracamy. Ciupko czeka. Dzień dobry. Dzień dobry.
Też tu idziesz. Dotarliśmy do samochodu, jesteśmy już w domu, ale musimy wam powiedzieć, że to była chyba najgorsza wyprawa promem ever. I głównie dlatego, że to było cargo. No. Maleńki prom. Na szczęście nie było dużo ludzi. Nie było dużo ludzi. Wydaje mi się, że wszyscy ci ludzie, co tam byli, to byli kierowcy. No tak, no bo tu nie ma, Tak, nie było boardingu takiego dla pasażerów normalnie. Więc wszyscy na pokładzie to byli kierowcy. Krystian poszedł coś zjeść i zdecydował się na panini. I dostałem takie, że bułka była ciepła, a mozzarella w środku była zamarznięta. Dosłownie była zamrożona, była kawałkiem lodu. Nie polecamy. Zdecydowanie bardziej polecamy Pasażerskim. faktycznie pasażerskim płynąć. I jeżeli chodzi o to połączenie między Tallinn a Helsinki, to jest port Vuosaari, nie? Chyba tak. To właśnie tutaj jest cargo, drugi jest z Tallina do Helsinek, ale do głównego portu i różnica w cenie to było 4 euro, więc tak naprawdę nic, nieporównywalnie lepiej się płynie. No. I myślę, że jak będziemy wracać, to popłyniemy sobie tak jak zawsze ze standardowego portu. Całą przeprawę wam nagramy. Tutaj nawet nie było co nagrywać dosłownie. Są kabiny, były 2 miejsca z jedzeniem, taki bufet i Ale w tym bufecie co było? Tam był jakaś coś typu lasagna i jakiś sos i tyle. no, nie polecamy. W sensie, jeżeli godziny wam bardziej odpowiadają, to pewnie Albo jest się okej. okaże, że cenowo jest turbo lepiej, a nie 4 euro. Ale też jak ostatnio byliśmy w Helsinkach, jak wracaliśmy z Helsinek, sprawdzaliśmy ceny między tym portem właśnie tutaj cargo i tym drugim. Muga w Tallinie. I te ceny też się nie różniły, też jakaś bardzo drobna No. różnica była i się zdecydowaliśmy wtedy płynąć pasażerskim. Teraz stwierdziliśmy, że popłyniemy tym. No wiemy, z czego nie korzystać w przyszłości. To jest pan, który zna kod na Kajzerkę. Tak. Nic się nie zmieniło. Chórz jest zdegustowany. Ona nie chce tu być. Rozumiem. Staraj śmieć. Uciekamy teraz na jedzonko. Pada mi telefon, a nie wziąłem kabla. Czy kabel wziąłem, nie wziąłem wtyczki. Raczej nie będziemy nagrywać, bo będzie po prostu jedzone. Wrócimy do was wieczorem. Ja jestem nudny. Season fries, upgrade, soft drink. Słoneczony. No. Jedzonko. W Polsce nie mamy tego bela, a bardzo szkoda. Jest całkiem smaczne. O! Kąsa. Uwaga, próba testu. Dobra. Miałem papierowe kupony. Away. Tako z kurczaków. Który to był? Ten. Ten. Dzisiaj nam się należy. Za tą trasę i za to zimne panini. My niezmiernie jesteśmy w szoku na temat mody fińskiej. I to się nie zmienia. Odkąd tu mieszkaliśmy, wszystko wygląda dokładnie tak samo, czyli chłopcy w zasadzie, nie faceci, noszą się jak takie fuckboye, zawsze jest łańcuch, opuszczone spodnie i to do tego stopnia, że mają całe dupska na wierzchu. Nie wejdziemy do sklepu, bo jest godzina 20, już wszystko jest zamknięte. A no tak. To jest jeden z głównych minusów w Finlandii, że wszystko zamyka się bardzo, bardzo wcześnie. Często nawet o 18. Teraz jest godzina 20 i... Piątek. W piątek. Godzina 20 w piątek i już praktycznie wszystko jest zamknięte. I kolejna rzecz, za którą nie lubimy Finlandii, powiedz to na głos. Ludzie śmierdzą. Ludzie jedzą jak sam. Ja pracuję jako tatuator. Ja pracuję z ludzkim ciałem. I ilość klientów, którą ja mam, którzy ewidentnie nie pamiętali o prysznicu w Finlandii, jest zbyt duża. Finlandia jest jednym z tych krajów, w których zdarzyło mi się wysłać klienta pod prysznic, zanim zaczęliśmy sesję, bo no było zbyt ciężko. Zapraszamy was do Normala. To jest trochę taki odpowiednik Tigera z wieloma pierdołami. Na przykład na wejściu macie przekąski i żwirek dla kota, ale jest tu strasznie dużo.
Takich pierdół. Mieliśmy przyjść tylko oglądać. Just in case, mówię. Nie ufam ci już. Anielskie włosy. 4 euro za takie gówno. Jest też mnóstwo kosmetyków, marek znanych. Za każdym razem mnie kuszą, są takie miętkie. A te wszystkie naraz trzeba było kupić. Sztuczne sutki. Same też sztuczne sutki, to jest... Dlaczego? Nie mogę się oprzeć. Bierzesz je? Tak. Ja jestem tą pierwszą osobą, co wkłada rzeczy do koszyka. Na mnie gadało. Patrz, to są glitter. Tak, domownik są neonowe jeszcze. Ekstra. Musimy się częściej ranić teraz. Można sobie kupić wannę. Wanna to nie jest coś, co Finowie zwykle mają w domu. Tutaj jak ktoś ma wannę, to jest naprawdę wow. Takie coś by nam się przydało. W temacie mody fińskiej. Absolutnie niesamowite. Let me show you. Jeszcze chodźcie, zabierzemy was do marketu. Krystian już zniknął, ja wiem gdzie zniknął. Doskonale wiem gdzie zniknął. Nie ma Pokémon kart. Wydaje mi się, że skalperzy wymiotli. Bo O ja znowu nie. powiem. Ale ładne kwiatki. O, faktycznie. Tu ostatnio dorwaliśmy Honey Crunch. Dla niewiedzących Honey Crunch to jest najlepszy rodzaj jabłka ever. Bo mamy swoje ulubione jabłka, które nazywają się Honey Crunch i nie widzieliśmy ich w Polsce. Widzieliśmy je w Polsce na Allegro, prawda? Nawet nie na Allegro, tylko trzeba było po prostu z hurtowni zamawiać skrzynkę 50 chyba 10 kilo czy coś takiego. A są pyszne, bo są bardzo crunch i bardzo honey, bardzo słodkie. Patrzcie, ile efortu ktoś poświęcił, żeby te pory ułożyć. Nie, one były duże. To nie jest śnieg, to jest lód. Aż Titka przyszła, bo się zmartwiła, że się cała chata z tyłu trzęsie. Faktycznie jest prąd chyba. jakbyśmy się chcieli podpiąć. O, wisi tam kabel. Co tam, piesku, widzisz? Co tam ciekawego jest? Dziękuję, że możemy oglądać. Fantastycznie to zrobiłeś. Jesteś z siebie dumna? Ha? O Jezus, ta końcówka była zabójcza. Co szukasz? Tortu mięsnego. Robimy sobie właśnie spacer przez cmentarz.